Dzień dobry wszystkim, z tej strony Tomek. Witam w kolejnym odcinku z Demo Piątków. Dzisiaj niespotykany tytuł. Corsair Cove, czy jak się to tam czyta. Do czego mógłbym to porównać? Bardzo mi to daje klimatem Frostpunka. Zacznijmy sobie tryb fabularny. Oczywiście gdzieś tam będzie samouczka, który sobie przejdziemy. Plus jeszcze fabuła. Never thought I'd end up in her brig. She's a clever wench, I'll hand it to her. She made only one mistake. She threw me in with a solid crew of pirates. This might be worth a shot. Good thing I was able to hide this little beauty. Alarm! The prisoners are free! Stop them! No pirate leaves this ship alive! Swim for your lives, you solid wretches! Look at us. Once mighty pirates all. Lost, half drowned, and nothing but the skin on our backs. But we're still breathing. And that, my friends, is more than enough. Because all it takes is the right crew in the right place to turn the tides of fate back in our favor. No dobrze, startujemy, widza nas piękny widok. Naprawdę wizualnie ta gra bardzo mi się podoba. Dodatkowo ja ogólnie bardzo lubię gry typu właśnie Frostpunk albo Tropico. Także trafia to akurat w me gusta. A być może też komuś z was się to spodoba. Tak zauważyłem, że w sumie Frostpunk 2 jakoś tak obył się, oprzeć się bez większego echa, co mnie trochę dziwi w porównaniu do jedynki, ale to... Więc wiem, że mieli tam, co po niektórzy, pewne zarzuty względem jedynki, znaczy względem dwójki w porównaniu do jedynki, ale to uzasadnione? Nie wiem, według mnie nie. Dobra, zbuduj jedną sztukę budynków, obóz piracki. No właśnie, przez to, że to jest to demo, to jeszcze troszeczkę tutaj może być błędów w tłumaczeniu i tak dalej. Głównie chodzi o to, że to miejsce, ten wrak chyba musimy połączyć z Zatoką Kapitańską. Przynajmniej tak zwróciłem uwagę, że to w ten sposób chyba nam zaliczy to zadanie. Dodatkowo, co tu jeszcze można zrobić? Przyspieszyć oczywiście czas, taki standard. Gdzieś tutaj mamy zasoby. No trochę tego tutaj jest. Zasoby do utrzymania piratów. Materiały budowlane. Całe łańcuchy produkcyjne. Trochę tego jest, muszę przyznać. Nie wiem, troszeczkę sobie w to pograłem, ale do wielu rzeczy jeszcze nie dotarłem. Nie wiem, na ile demo pozwala, ale przyznam, że trochę tego jest. Z tego, co się orientuję, to gra ma zadebiutować. Już wam nawet sprawdzę. 31 lipca tego roku 2026 i będzie w języku polskim, napisy będą w języku polskim, także naprawdę nie wiem. Dla mnie gra całkiem w porządku, jak ktoś tylko lubi tego typu rozgrywkę. Zbuduj, dobra, to mamy. Uzyskaj dostęp do obozu pirackiego.
Okej, zbuduj 3 sztuki budynków namiot. No właśnie. Utrzymanie. Piraci potrzebują kwater oraz utrzymania. Budynki z społeczności zasięgu obozu pirackiego muszą... Okej, dobra. Czyli mamy standardowe namioty. No i tak, możecie sobie oczywiście budować gdzieś tutaj na ziemi, ale coś, co mi się mega podoba, tak bardziej pod kątem wizualnym, to możecie sobie również tutaj na tych klifach budować. I oczywiście gdzieś tam trzeba jakieś kładki im porobić. Może w ten sposób? O! Ten styl budowania taki typowo gdzieś tam piracki, kurde nie wiem, strasznie mi się podoba tutaj. Ten klimat w ogóle wizualny. Jest to naprawdę wszystko ładnie przygotowane. Plus dodatkowo takie właśnie szczególiki, które się tu gdzieś skrywają nieraz. Wszyscy gdzieś tam się bawią. We have enough to build O, a ship. świnki tu są. I say we leave as soon as that is done. No i oczywiście jest tu gdzieś kwestia taka około fabularna. Z tego co zauważyłem, to są też w ogóle jakieś decyzje do podejmowania, więc no mówię, tutaj mocno jest to wzorowane gdzieś tam Frostpunkiem, bym powiedział. Chata drwala w tym momencie, chatę drwala musimy w tym momencie zrobić i potem uzyskać dostęp do niej. Dobra, tutaj i mamy zaznaczone pola w obrębie, aha, w ogóle to cudo tutaj robi nam okrąg, gdzie możemy się budować. Ale my sobie gdzieś to damy w miarę blisko, tak myślę. O. Czasami te drogi do budynków też się same dobudują, czy nie? Idą budować? Czy co się tutaj dzieje? Brak połączenia. Aha! Czyli się jednak nie połączyło. Ciekawe. Zaraz. Czy teraz się to połączy? Połącz HT2 z obozem pirackim. No dobra, no ale to chyba tu jest połączone. O co chodzi? Zaraz. Weźmy to, zburzmy. Chyba że to trzeba bezpośrednio połączyć, chociaż nie do końca tak to powinno wyglądać. Dobra, no teraz się zaznaczyło. Ciekawe. Dobra, jakiś błąd wystąpił. Wybierz chatę Drwala. Okej, wszyscy na pokład. No właśnie, wszyscy na pokład. Włącz opcję wszyscy na pokład dla tego budynku. Efekt, liczba zaopatrzeniowców i pracowników oraz koszty ich utrzymania zostaną podwojone. Produkcja wzrośnie o 50%. Tak, to jest dokładnie to co we Frostpunku. Teraz co? Mamy przygotować tartak. To może tartak byśmy dali gdzieś tutaj? Czemu by nie? Zobaczmy. Czy to będzie połączone, czy to nie będzie połączone? No tak nie za bardzo jestem pewien. Teoretycznie widzę, że powinno to być połączone. Chyba idzie. Tak, dobra. Czyli to się akurat w miarę sensownie połączyło. To znaczy oczywiście lepiej by było gdzieś tutaj górą, ale kto by się tam nad tym zastanawiał. Z budynków magazyn teraz mamy przygotować. No dobrze, magazyn pozwala gromadzić zapasy i ułatwia transport długodystansowy.
Nie wiem. Może byśmy magazyn dali tutaj? W ten sposób. Oczywiście jego również trzeba połączyć. Może tu? Albo bezpośrednio do tartaku? Nie wydaje się to być głupim pomysłem. Ale serio, podoba mi się to, jak to wygląda, te wszystkie właśnie namiociki, produkcje, którą można gdzieś tam na tych klifach sobie zbudować. Naprawdę mi się to podoba. Opróżnij wrak statku ze wszystkich pozostałych zasobów. Chodzi o ten wrak statku. Zaraz, jak to zrobić? Tutaj jest wrak statku. Aha, możesz przypisać zaopatrzeniowców. Kliknij na plus poniżej, aby utworzyć połączenie. Ale magazyn zasobów... dobra, wybierz magazyn i znajdź budynek produkcyjny zasób, który chcesz przechowywać. Czyli to w ten sposób. I w sumie to jeszcze z tego tartaku by można było zrobić połączenie i może z tych kłód drewna, żeby już wszystko się nam tu magazynowało tak jak należy. Chociaż w sumie tak głównym zasobem są jednak deski, a nie bele drewna. Z bele drewna bezpośrednio idą do tartaku i potem z tartaku do magazynu. Dobra, okej. Rozbierz wrak. Dobra, mamy to w takim razie. Na coś zwrócić uwagę, okej. Ty możesz sprawdzić poziom braterstwa. Wydarzenie. No właśnie. Wśród naszej załogi odkrywamy dwóch ukrywających się żołnierzy Amary. Twierdzą, że są rozbitkami, tak jak i my. Już mamy próć im flaki, kiedy głośno wyrzekają się korony i proszą o przyjęcie do pirackiej załogi. Co z nimi począć? Pozwólmy im żyć. Będzie minus 30 braterstwa. Wypatroszmy ich. Minus 20 braterstwa i minus 2 piratów. Może przyjmijmy ich. Jednak mogą się nam okazać dosyć przydatni. Odbieram przysięgę lojalności od tych nieszczęsnych głupców i witamy ich w szeregach załogi. Wielu naszych marynarzy protestuje. Widzą tylko zdrajców. No dobra, jakoś to będzie. Może sobie z tym poradzimy. Tak, trudne czasy wymagają trudnych decyzji. No właśnie. Okej. Ognisko, nowy budynek. Well, I for one am starving. Is there nothing to eat on this uncivilized rock? Where's that bloody pig? I'm in the mood for stew. Zbuduj jedną sztukę ogniska. W przypadku wątpliwego jego pochodzenia po prostu to upiecz. Ok. Utrzymanie. Koszty budowy. Produkcja wyjściowa. Może w sumie to ognisko można by było też tutaj zrobić, ale w sumie zwolniło się nam tutaj miejsce. Więc może byśmy to jednak zrobili tutaj. Na piasku. Dobra. Teraz tak. Ej, w ogóle tu jest czaszka, teraz to zauważyłem. Dobra, ognisko mamy. Kambus musimy zbudować. To może taką... byśmy sobie tutaj zrobili? Czemu by nie? Niech sobie to wszystko będzie z pięknym widokiem na
plażę i na otwarty ocean. Dobra. O, widzę, że chyba coś nam poparcie spadło dosyć mocno. Zadowolenie 0%. Aha, tylko to jest spowodowane brakiem jedzenia. Piraci wiele zniosą, ale brak jedzenia i schronienia sprawi, że nawet najtwardsi żeglarze się wściekną. Jak uspokoić ich gniew? Zajmijmy się tym natychmiast. Dobra, troszeczkę to zwolnimy. Oburzenie. Aktywuj wszystkie na pokład przy co najmniej jednym ognisku. Dobra. Weźmy to. Posiadaj rosnące zadowolenie we wszystkich obozach pirackich przez przynajmniej 120 sekund. Pozostało jeden. Okej. No na razie mamy tylko ten jeden obóz piracki. Jakby trochę tutaj miejsca jest pod rozbudowę potencjalną. Z tego co widziałem, to tam chyba w pełnej wersji będzie jakiś motyw z tym. Gdzieś tam takiej swobodnej budowy. Przyznam, że to też całkiem fajnie by się mogło zapowiadać. Dobra, przyspieszmy sobie czas. I tutaj naszym głównym problemem, z tego co zauważyłem, będą najazdy innych piratów. Dodatkowo będziemy też musieli sami eksplorować trochę ten świat i archipelag, który się tu znajduje. Ale to jeszcze myślę, że chyba daleka droga do tego. Nasze szybkie działania zadowalają wszystkich. Dobra robota, chodźmy się napić. No pewnie. Bimbrownia. This is a start. But for a pirate nest, we're still missing a vital establishment, don't you think? Ah, yes. A treasury. Or perhaps a high-class brothel. She means a tavern, you posh idiot. Okej. Widzicie do dna. Zbuduj budynek. Bimbrownia. Dobra, gdzie ta bimbrownia jest? Tutaj, tutaj. Gdzie by tą bimbrownię dać? Może tutaj przy magazynie byśmy mogli to zrobić. Od razu się nam kładka łącząca zrobiła. Dobrze, mamy to. Zbuduj tawerna. Tawernę musimy przygotować. Gdzie by tą tawernę może ulokować? Duży budynek, muszę przyznać. Może tutaj? Czemu by nie? Jak to tutaj wygląda z bliska? To widzę, że gruba biba jest. Nieźle się chłopaki bawią. Tu następnie. No, widzę, że już przyjaźń ludzko-świńska wleciała dosyć mocno. Przepisz zaopatrzeniowca do tawerny, aby pozyskać gorzołę. Dobra. Zaopatrzeniowca do tawerny. Zaopatrzeniowiec do tawerny. Wszyscy na pokład? To nie, ale tutaj musimy do tawerny. Tu? W ten sposób? Wybierz gorzołkę. Aha, tutaj. Okej. Tu. I stąd może. O, teraz super. Mamy to. Things are coming together. All that's left is a pier, so we can build a ship. Rumbulian, we need a tavern keeping here. Coming. Okej. Płytki piers. Okej. Musimy wybudować, czyli to jest... Aha. To mamy gdzieś tam już ulokowane w odpowiednich miejscach. Tego się nie da wszędzie wybudować. No dobrze. Skoro od nas tego wymagają, to zróbmy. I teraz co? Jeszcze to trzeba połączyć ze sobą wszystko. Tutaj gdzieś górą.
Aha, tu jest za daleko, zbyt długie, więc musimy zrobić to w ten sposób. No kurczę, naprawdę, bardzo ładnie to wygląda. I serio, myślę, że jak ktoś lubi tego typu gry, to się tutaj naprawdę odnajdzie. Nie wydaje się to zbyt trudne. Takie bardziej na odmurzczenie bym powiedział. Po całym dniu. No, myślę, że to mogłoby siąść takie fajne. Siąść sobie i gdzieś tam bezwiednie sobie klikać i jakoś fajnie ustawiać te łańcuchy produkcyjne. Dobra, mamy to. I must admit, this is starting to look like a little haven. Did you miss me, pirate scum? Amara! Tak, mamy pierwszy How did najazd. she make it here? Okręt Amary. Wyślij tu statek, aby wziąć udział w Her ship is barely wydarzeniu. holding together. But she still has her cannons. No dobrze. Tylko fajnie, bo my tu żadnego statku nie mamy. Pokaż wydarzenie. No już wpływa. Nie wiem, czy to nas jakkolwiek uratuje przed czymkolwiek. Dobra, przyspieszmy sobie. No to i tak na razie jest sam samouczek. O, co to jest? Ruda ołowiu. Ej, nie widziałem tego. Our haven's taking fire. Jestem We don't niezostrzeliwana. have a gun tower or better ship ready in time. Well, we'd better duck for cover. Okej. Everyone, to the tavern! You think you can build your nest on this rock? Think again. A blasted wench. Kill her now! We have him! Back to the ship! Okręt wroga zbombardował naszą wyspę. Straciliśmy wielu piratów i budynków. Tak. Która godzina? Tak. Napraw uszkodzone budynki. Dobrze, jak się tu kliknie na znacznik? Napraw wszystkie budynki. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Żeby to wszystko za jednym zamachem zrobić. Obozy pirackie. Czemu to się świeci na czerwono? Aha, bo nam spada zadowolenie. Okej, dobra, czyli to jest... To znaczy, że coś się tutaj dzieje. No tak, no bo nie ma jedzenia, no to jak mają być zadowoleni, prawda? That rotten wench took our tavern keep! After her! How? We still don't have a ship. Then let's build one. It's about bloody time. Posiada jedną sztukę statku. Dobra. Wybierz Pierce. Okej. Rozpocznij budowę statku. No dobra, czyli tutaj mamy... Statek jest zablokowany, można go odblokować w kompasie. No trochę tych stateczków tutaj będzie. Muszę przyznać. Plus co tu jest? Jeszcze załoga, majtkowie sami, 15 osób. Dobra. Szczur lądowy nie jest dobrym statkiem. Powolny, słabo wyposażony, z małą załogą. Wystarczy jednak, żeby poznać podstawy żeglarstwa, walki i plądrowania. Zbuduj statek w takim razie. 15 sztuk desek będzie nam potrzebnych do tego. Tutaj też się widzę, że ze świnkami nieźle zabawiają. Jest! Mamy pierwszy statek! Isn't she a beauty? Beauty. It's a floating turd.
And who shall be the proud captain of this turd? One of us has to, I'm afraid. Wybierz kapitana. A gdzie ja go mam wybrać? Tutaj? Zaraz tu. O, okej. Dobra, czyli kapitanów też sobie możemy wybierać. I oni mają swoje statystyki. Zdrowie, załoga, zapasy. Okej. Załoga. Dobra. To może byśmy sobie wzięli tą panią. Czemu by nie? Scarlett. Pula kości na całą resztę celu. That's what Dobra, przydzielmy ją do naszego pierwszego statku. Wstrzymaj pracę w tartaku. A czemu mam wstrzymać pracę w tartaku? Bo tak nie za bardzo rozumiem. Najmniej przynajmniej 10 członków załogi. Dobra. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Aha, to rozumiem. Przydzieleni piraci, rozbitkowie. Przemysł lub załoganta. Okej. Czyli to są przydzieleni, którzy pracują, tak? Tak. A tych mamy wolnych, których możemy właśnie zatrudnić jako załoga statku. W ten sposób. Amara can't have gone far. Domyślnie Let's get our przyciśnij. bearings. Okej, wciśnij M, by przeglądać 7 mórz. Płyń do punktu odkryć przy twojej wyspie. Dobra, weźmy literkę M, ciśnijmy. Czy to jest ten punkt? Punkt odkryć. Wygląda tak. Przypłyń tu jednym ze swoich statków, by odkryć region. Pozostań w okolicy, by region pozostał otwarty. Możliwy łup, deski. Okej, deski, monety i czarny proch. Ciche wody zdają się zapomniane przez świat. Nasza obecność powinna to zmienić. No na pewno. Czas do dotarcia na miejsce. 45 sekund. Dobra, płynie sobie nasz piękny statek już. Zobaczymy jak to... Dobra, czyli mamy tak. Wejdź. Oho. Ukończ bitwa koronę. Wejdź. Bitwa koronę. No to mamy pierwszą bitwę. Rozpoczęto wydarzenie. Ukończ cel, by wygrać. Ok. Zmniejsz atrybut wroga, zdrowie do 0. Dalej. Ok. Pula kości. Liczba kości, którymi rzucasz podczas swojej tury. Zdrowie i załoga. Jeśli wartość któregoś z nich spadnie do 0, przegrywasz. Ok. Zapasy. Większość wyborów ma swój koszt w zapasach. Jeśli skończą ci się zapasy, pozostaje ci niewiele opcji. Statystyki bitewne określają efektywność twoich wyborów. Obrażenia z pokładu. Ok. No i tu jest dokładnie to samo, tylko jakby, wiecie, jako wróg. Określają efektywność wyborów twojego przeciwnika. Okej. To wybór twojego przeciwnika w obecnej turze zostanie wykonany jednocześnie z twoim. Całkowicie zniszcz zapasy gracza, czyli to jest jego plan. I teraz my musimy się jakby do tego odnieść. To twoje możliwości wyboru dla aktualnego celu. Każdy wybór wiąże się z kosztem wyrażonym w zapasach. Dalej. Niektóre wybory dają ci skarb. Jeśli wygrasz wydarzenie, otrzymasz wszystkie skarby jako bonusowe łupy. Ok. W dzienniku walki znajdziesz wszystkie cele i wybory i ich efekty. Świetlany wybór, ok. Co to jest? Zadaj 3 do 4
obrażeń przeciwnikowi na zdrowie. Ok, wpływ. Obrażenia z dział. Ok, dobra. Co to jest? Obrażenia z dział, ok. Czyli to jest 2 plus wynik z kości. 2. Ok. Teraz wraz z przeciwnikiem rzucacie wszystkimi kośćmi ze swojej puli kości. Od wyniku rzutu będzie zależeć skuteczność twojego wyboru, ok. Minus 3 zdrowia, tyle mu zadaliśmy, on nas nie trafił, ale wziął nam wszystkie zapasy. Twój wybór zmniejszył zdrowie twojego przeciwnika, zaś jego wybór zniszczył twoje zapasy. I tura się skończyła, ok. Bez zapasów nie możesz już dokonywać żadnych decyzji bitewnych. Przełącz się na decyzje dotyczące wsparcia i dokonaj wyboru uzupełnienia zapasów. Przełącz się, ok, bitwa, wsparcie. Ok, dobra, i tu mamy zestaw kart odpowiednich do tego. Ten wybór daje ci zapasy kosztem zdrowia twojego statku. No, średnio najeżano, ale jak mus, no to mus. Bez zapasów nic nie narobimy. Dobra, teraz tak, bitwa. Zadaj 8 obrażeń celowi, strać wszystkie zapasy. W sumie tym jednym strzałem by można by było go powalić. A weźmy to. Aha, i mieliśmy 2 kości. Okej, dobra. Udało się. To hell with the Bitwa korony. Dobra robota. Wyniki 11, otrzymane obrażenia 11, załoga, zapasy, nagrody. Braterstwo, zapasy z ładowni 50 sztuk czarnego prochu. Dalej. Charming little Wyślij statek z powrotem do backwater, yes? Piersu. I wonder if there's gold to be found here. Who cares? Halo, czy ja to mogę zrobić? Dobra. Our ship was in bad shape. Barbas Bay Port is close by. I bet she's there. Na naszą wyspę docierają szczątki statku niosące ze sobą garstkę wyczerpanych piratów. Niedawno zostali zaatakowani przez łowcę piratów pod hiszpańską banderą. Amara bez wątpienia. Podejmij ich. Dobrze, dostaniemy ich 15. Let's make sure we're provided. Tylko o ile się nie mylę, to w tym momencie... Okej, nagroda zło. Pokaż szczegóły. Aha, tu mamy podsumowanie gdzieś tam bitwy i wyprawę. Napraw statek. Blade itches. Ulepsz do... Okej, gdzie się to naprawia? Napraw statek. No skoro 15 żeśmy dostali, no właśnie, czyli mamy problem z zakwaterowaniem, ale to zaraz sobie to rozwiążemy. Spokojna wasza rozczochrana. Zaliczone zadanie. No i wspaniale. Mamy kolejne wydarzenia w ogóle. Żeglarze, szubrawcy, dezerterzy z marynarki Korony. Na nasze brzegi przybywają ludzie z różnych stron. Część z nich wita ich z otwartymi ramionami, inni są podejrzliwi. Co robimy? Tego nie możemy zrobić, warunki nie zostały spełnione. Czemu? A jakie warunki nie zostały spełnione? Warunki. Aha, posiada 50 sztuk przedmiotów gulasz. W sumie niewiele nam brakuje, żebyśmy przyjęli wszystkich. Zabierzmy kosztowności, odeślijmy ich. Weźmy. Świeży rozbitkowie. Niepotrzebne nam starych i słabych. Na naszej wyspie znajduje się miejsce wyłącznie dla tych zdolnych do pracy. Pozostali odpłyną następnym statkiem. Okej, taką decyzję podjęliśmy. Jak będzie. Ukończ Zatoka Borska. Barbos. Zatoka Barbos, okej. Zatoka Barbos.
Aha, to musimy zrobić. Wyślij statek, aby wziąć udział w wydarzeniu. Sea's destiny. Wypłyńmy, Let her run. więc... Damnation. Dobra, 2 minutki, ale na przyspieszonym czasie. We might just swim to Barbara's Bay Odblokujmy sobie instead. ten tartak, żeby się nam wszystko pięknie, ładnie budowało. I tutaj będzie trzeba zapewnić miejsce do odpoczynku dla naszych nowych piratów. Trochę tych budynków tutaj poróbmy. Ready for action. Będzie może już wystarczy dla wszystkich miejsca. Czy nie? O kurczę, flaszka. Nie wystarczyło. No to doróbmy w takim razie jeszcze. Może w ten sposób. No, gęsto się tu zaczyna robić, muszę przyznać. No i pięknie. Tylko że mamy problem ewidentnie z jedzeniem chyba, co? Weźmy to w ten sposób, zróbmy. I zobaczmy w ogóle tutaj. Z czym to będzie się jadło? Zatoka No matter. Arbos. Are you here for your tavern keep? Then you will have to Broń take się our przez fire. pozostałe 3 tury. No dobra. To jeszcze to sobie na zakończenie zrobimy. Zadaj 2-3 obrażeń celowi, ok. Zyskaj 1 pula kości na całą resztę celu, ok. Biegnij 3-4 obrażeń dla celu. O, w sumie to nie jest głupie. Bo my się obronimy przed tym ich atakiem. Dobra. Udało się. W następnej turze przeciwnik zyska 2 do kości. Daj 1 kość graczowi w kolejnej turze. Więc myślę, że można by było... Co tu można zrobić? Ucieknij. To może nie. Też sobie to weźmę. Dobra. I teraz co? Zadaj 2-7 obrażeń celowi. Zapobiegnij 2-7. Dobra, weźmy z 11-7. Okej, udało się. Pirates don't give a Droga zdrowia do 0. Dobra, teraz przechodzimy do faktycznej bitwy. Aha, bo tu jest w ogóle cele. Są w tym momencie 2 cele. Obrona oraz strzał. Okej, niech tak będzie. Czyli teraz tak, za tej 3-8 obrażeń celowi na zdrowie. Obniż 2 razy obrażenia do celu. Co by tu zrobić? Nie dopuść, by cel otrzymał... Okej, spróbujmy może to. Dobra. Duży... Okej, graczowi kolejną turę. Okej, czyli teraz możemy... Nie dopuść, by cel otrzymał zadaj... Weźmy to. Ładnie weszło. Zadaj 2-7 obrażeń celowi. Ile mu obrażeń zostało? Ciężki ostrzał. Spróbujmy. 8-11. Ale udało się. Jakimś cudem. Kurczę, nie rozumiem tego za bardzo. No dobra, ale zostało mu 1 zdrowie. To już nawet się chyba nie będziemy zastanawiać. Tylko weźmiemy to, zrobimy w ten sposób. No i pięknie, mamy to. We yield. Cease your fire. 80 and take back monet, your 50 bloody tavern prochu. No i wspaniale. keep. Udało Enjoy się. your little victory while you can. This is far from over. Mark my words. I was right to put my trust in you lot. Thanks for pulling me out. Fearless. Uwolniliśmy gospodarza tawerny z więzienia. To nasze pierwsze prawdziwe zwycięstwo nad koroną. Amara przeka nam zemstę. Czekamy. Now let's make for home.
Amara's flagship will be fixed up any moment now. No doubt she'll come for us then. Wyślij statek z powrotem do Piersu. Dobrze. Moi Why did the drodzy, Spanish wench kidnap you jak się anyway? wam podoba? Perhaps she thinks this tavern keep is more Osobiście dangerous jestem than all you zachwycony. lot combined. Czekam na premierę You? All you do is serve pełnej drinks and wersji. spot the counter. I got us all Ale here, to wiecie, didn't I? ja lubię tego typu klimaty. Najbardziej mnie urzekła po prostu motyw z tym budowaniem tutaj, jest naprawdę fajny. Wydaje się to być naprawdę proste. Jest trochę wyzwania, jeżeli chodzi o gdzieś tam walkę, ale to jest takie, wiecie, fajne wyzwanie, nieprzesadzone. Wyłówmy ich z wody. Our island has all Tu we się nam need świnia for defenses. Let's get to it, and soon. kamieniołom, kamieniarz, mała wieża strzelnicza. Kurczę, dobra. Trochę tutaj jeszcze będzie zabawy. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Co sądzicie o tej grze? Czy ktoś czeka tak jak ja? A z tym pytaniem was zostawię i z widokiem na kręcącą się świnię. Widzę, że się bawią naprawdę świetnie. Zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarza dla zasięgu. Jak macie jakieś propozycje na kolejne demka, to sekcja komentarzy jest wasza. A ja wam dziękuję bardzo za dzień dzisiejszy i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa!